materiale pokażę Wam, jak nauczyć się jazdy na jednym kole. Pokażę Wam, jak progresować, jak złapać tak zwany punkt balansu i jakie tipy zastosować, jakich błędów unikać, żeby nauka była jak najszybsza i jak najmniej bolesna. Także zaczynamy. Na wstępie od razu powiem Ci, że nie potrzebujesz jakiegoś super mocnego motocykla, nie potrzebujesz 500, 450, żeby nauczyć się jazdy na jednym kole. Tak jak widać, ja mam tutaj 250, która ma około 30 koni mocy, ale jeździłem też 125 w czterosuwie, także na spokojnie każdym motocyklem da się to ogarnąć. Pokażę Ci, jak to zrobić. Także tak, taką 250, 30 koni mocy, ja jestem bez problemu postawić ten motocykl na koło z pierwszego biegu. A nawet z trzeciego biegu. Ok, także jak widzimy, moc motocykla nie jest taka ważna, bo tutaj liczy się bardziej technika. Po prostu słabszym motocyklem będziecie musieli na samym początku wyżej go wyrwać do pionu. Ok, ale jeszcze zanim zaczniemy, to jeszcze kilka słów teorii, jak przygotować się do tego wszystkiego, żeby po prostu nie zrobić sobie krzywdy i innym. Także tak, jeśli zaczynasz, to na początek znajdź sobie jakieś miejsce, gdzie nie będziesz nikomu przeszkadzał, ani nikt inny Ci nie będzie przeszkadzał. Tak jak tutaj na przykład. Jest pusta droga, mogę sobie na spokojnie ćwiczyć. Następną taką dość istotną rzeczą jest ubiór. Na pewno noście kask, jak zaczynacie uczyć się jeździć na jednym kole. No ja polecam też jednak nosić jakieś ochraniacze, zbroje, czy tam chociaż samego żółwia na plecy. No ja jeszcze noszę dżinsy motocyklowe, możecie też sobie kupić same takie ochraniacze na kolana, po prostu żeby było bezpieczniej. Dodatkowo ja jak się uczyłem, to jeździłem w butach motocyklowych, w takich trampkach, nie takich pełnych butach enduro, no bo tam będziecie mieli jednak trudno wyczuć hamulec. W takich butach motocyklowych nie jest źle, ale teraz przesiadłem się na takie buty, bo w tych jest o wiele lepiej wyczuć ten hamulec. Ale zawsze polecam Wam, żeby buty były za kostkę. Kolejną dość istotną sprawą podczas nauki jest to, żeby dobrze działało Wam sprzęgło, najlepiej na jeden palec. No jeśli chodzi Wam ciężko sprzęgło, no to na 2 palce, ale bez problemu da się to zrobić, żeby sprzęgło działało na jeden palec. Tutaj podlinkuję Wam shortsa, w którym pokazuję, jak to zrobić, żeby sprzęgło działało lekutko. No i drugą sprawą jest tylny hamulec. W sumie jest to jedyna rzecz, która ratuje nas przed tym, żebyśmy nie polecieli na plecy. Musicie sobie ustawić ten hamulec, najlepiej tak, żeby był na równi z stopką, gdzie trzymacie nogę. Po to, żebyście nie mieli jakoś za bardzo zadartej do góry, bo będzie Wam niewygodnie. No ale żebyście też nie musieli szukać tego hamulca, także też nie może być za nisko. No i musicie mieć sprawny tylny hamulec. Ja mam jeszcze handbrake'a, ale ogólnie nie polecam Wam uczyć się jeździć na handbrake'u, no bo później będzie Was ograniczać. Jednak jak używacie handbrake'a, później ciężko Wam będzie zrobić coastera, bo musicie też wcisnąć sprzęgło dodatkowo. No i będzie Was to ograniczać też w takich trikach jak puszczenie lewej ręki, bo nie będziecie mieli wtedy w ogóle hamulca. Także polecam Wam naukę na hamulcu nożnym. Kolejną sprawą jest ciśnienie w tylnej oponie. Niektórzy spuszczają to ciśnienie, żeby po prostu mniej Was bujało na boki. No i na początku to jest całkiem spoko, żeby tak zrobić. Faktycznie ja też tak zrobiłem na początku, tylko trzeba pamiętać, żeby też za bardzo nie spuścić tego ciśnienia, szczególnie kiedy masz dętkę, bo ja już przebiłem tak dętkę w swoim życiu, także wiem, o co chodzi. Później takie niskie ciśnienie może Was ograniczać przy jakichś cyrklach, czy tam próbie skrętu motocyklem na jednym kole. No także do nauki na sam początek jest ok, ale później lepiej jednak dopompować. Tyle, ile się zaleca. Dobra, kolejną sprawą jest pozycja na motocyklu.
Ważne jest, żeby przede wszystkim mieć zawsze nogę na tym tylnym hamulcu i dodatkowo jeden palec na sprzęgle, żeby sobie wyrwać ten motocykl z sprzęgła. Jeśli chodzi o pozycję na motocyklu, no to pozycja mniej więcej neutralna. Ja robię tak, że nie siedzę ani za daleko, ani za bardzo z przodu, bo jak będziecie siedzieć za bardzo z przodu, no to będziecie automatycznie musieli wyżej podnieść ten motocykl do wyższego pionu, no i będzie wam po prostu ciężko. Jak siądziecie bardziej w tyle, to też przesunie się trochę punkt balansu i teoretycznie łatwiej będzie postawić motocykl do góry, aczkolwiek według mnie trudniej jest kontrolować tym motocyklem wtedy na jednym kole i delikatnie zgięte ręce. A w miarę podnoszenia motocykla do góry też bardziej doginać te ręce w stronę motocykla. Tak jakby przyciągać motocykl na siebie. Ok. I tak, jeśli chodzi o podnoszenie motocykla już na jedno koło, mamy dwie techniki. Jedna jest z gazu. Łatwiej ci to będzie zrobić mocnym motocyklem. Taką 125 w czterosuwie może być ciężko, no chyba że na pierwszym biegu. No albo z sprzęgła. Ja radzę ci uczyć się strzelając ze sprzęgła, wtedy szybciej wypionujesz motocykl i po prostu nie napędzisz się tak szybko, przez co zostanie ci jeszcze spory zakres obrotów. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. Także najpierw pokażę wam z gazu. Ta WR-ka pójdzie z dwójki z gazu. Po prostu wygląda to tak, jedziecie sobie stałymi obrotami, szarpiecie do tyłu kierownicę i gwałtownie dodajecie gazu. No i tak właśnie podrywacie. Drugi sposób ze sprzęgła wygląda podobnie, ale przy dekompresji i prostowaniu rąk, szarpnięciu kierownicy w stałych obrotach po prostu puszczacie gwałtownie sprzęgło. Wygląda to w praktyce tak. Mamy też dwa rodzaje jazdy już na jednym kole. Tak zwane power wheelie i wheelie w tak zwanym balance poincie. W tak zwanym punkcie balansu. My będziemy się uczyć tego wheelie w punkcie balansu, ale pokażę wam, jak wygląda power wheelie. No właśnie tak. Czyli po prostu napędzacie się, zwiększając obroty silnika i w końcu te obroty wam się skończą, możecie przebić bieg, jeśli umiecie, ale na początku odradzam w ogóle wam przebijanie biegów, no bo jest to bardzo ryzykowne. Nie dość, że bardzo szybko się napędzacie na początku, przebijając biegi, bez nawyku wciskania tylnego hamulca, po prostu jak przeholujecie, no to skutki będą opłakane z wysoką prędkością. Rozwalicie motocykl, no i tak samo siebie. A nie daj Boże jeszcze wjedziecie w coś, masakra. Drugie wheelie z balansem wygląda tak. Czyli widzicie, jechałem sobie stałym gazem i nawet nie musiałem za bardzo hamować hamulcem i po prostu motocykl jechał w tym punkcie balansu. Kolejna kwestia. Jeszcze przypomniał mi się jeden taki dodatkowy tip. Przynajmniej mi było łatwiej, no i myślę, że wielu z was też może to pomóc, że łatwiej wam jest po prostu postawić na jedno koło, jadąc trochę pod górkę. Jak znajdziecie sobie jakieś lekkie wzniesienie i będziecie jechać pod górkę, to po prostu automatycznie przednie koło będzie musiało być troszkę niżej niż na takim płaskim podłożu,
No i powinno być trochę łatwiej postawić motocykl na jedno koło. Z drugiej strony, jadąc z górki, będzie wam ciężej, bo wtedy musicie przednie koło oderwać do punktu poziomego i jeszcze do punktu balansu. Także jest po prostu dłuższa droga przedniego koła do poderwania do punktu balansu. Ale później taka jazda z górki daje wam też dużo możliwości. Jak ogarniecie, jak robić coastera, to możecie po prostu z takiej górki na coasterze zjechać na sprzęgle, już nie dodawając gazu, tylko dozując sobie lekko hamulec, albo nawet gasząc motocykl i wiecie, pionie zjeżdżacie sobie z górki, także jest wiele możliwości. Ok, także jak progresować? Dzień dobry. Po pierwsze, polecam na początku próbować z pierwszego lub z drugiego biegu i nie przebijać tych biegów. Po prostu starać się jak najdalej ujechać na jednym biegu w jak najwyższym pionie, ale od początku. Spróbuję pokazać Ci to z dwóch kamer. Mam tutaj taką kamerkę na moją stopę. Zobaczysz, co robię. Także tak, odpalamy moto. Drugi bieg. I tak. Wciskamy sobie sprzęgło, obroty i puszczamy sprzęgło. No, motocykl się nie podniósł za bardzo, także było za mało obrotów. Musimy sobie dać więcej gazu. Także jeszcze raz. O, i teraz się już trochę podniósł motocykl, ale dalej za mało. Także próbujemy jeszcze raz. Sprzęgło, obroty. Podniósł się lekko, ale dalej za mało. No to jeszcze raz. I tak sobie próbujecie, coraz wyżej, coraz wyżej. Sprzęgło. O, widzicie? I teraz już kawałek ujechałem. Także tak sobie ćwiczycie i próbujecie po prostu. No, każdy motocykl będzie też wstawał z innych obrotów i inaczej będzie się strzelać z tego sprzęgła. Także musicie sobie to wszystko wyczuć u siebie na swoim moto. Też musicie wyrobić sobie nawyk hamowania tylnym hamulcem. Ja jeszcze, co się u mnie sprawdza, taki tip, daje mi to takie, wiecie, poczucie bezpieczeństwa i to radzę wam zastosować u siebie. To po prostu jadę. Dużo osób też na początku ma taki odruch, że po prostu daje nogi na boki, no i wtedy to już nie macie szans użyć tego hamulca. Także ja stosowałem taki tip, że po prostu przed jazdą ściskałem nogami baks 3 razy przed taką próbą wheelie. No i z 3 razy sobie zahamowałem hamulcem, żeby zobaczyć, że ten hamulec jest skuteczny, mogę mu zaufać i tak dalej. Także jeszcze raz. Drugi bieg, mam drugi bieg. Sprzęgło. No i tak coraz wyżej, coraz wyżej. Jak już podniesiecie też do góry ten motocykl, no to sobie dohamujcie, żeby, wiecie, żeby sprawdzić sobie, jak działa ten hamulec. Także tak sobie progresujecie. Jeszcze raz nakręcamy. Dwójka. I tak, najlepiej jest jeszcze kompresować zawieszenie i już jak puszczacie sprzęgło, to prostować ręce i przyciągać kierownicę do siebie. Czyli wygląda to wtedy mniej więcej tak. Wtedy po prostu motocykl łatwiej wam staje na koło. No i tak, widzieliście, wcisnąłem hamulec i jechałem mniej więcej ze stałym gazem, ale motocykl wytracił prędkość i opadł. I kolejna próba. Sprzęgło, obroty i hamulec. Tutaj zgaszę trochę, bo państwo jacyś są z pieskiem, on się boi. Teraz też jeszcze pokażę wam takie ćwiczenie, jak nauczyć się kompresować to zawieszenie i dekompresując je, wyrywając ze sprzęgła na jedno koło. No jak jest wam ciężko to zrobić podczas jazdy, no spoko ćwiczeniem jest, żeby spróbować sobie to zrobić z miejsca. Także tak, noga cały czas na hamulcu i patrzcie co robię. Wciskam sprzęgło, kompresuję zawieszenie
Dodaję gazu i będę puszczał sprzęgło. Patrz. I hamulec. Jeszcze raz. I hamulec. No i tak sobie ćwiczycie. Kompresowanie tego zawieszenia, puszczanie sprzęgła i wciskanie hamulca. O, widzicie? Postawiłem do pionu, ale hamulec uratował. Także jeszcze raz. I hamulec. Jeszcze raz. No. Tak to właśnie wygląda, tak możecie sobie ćwiczyć, bo wiecie, jesteście praktycznie w miejscu z jedynki, z małą prędkością, to nie zrobicie sobie za bardzo krzywdy. Ok, jak już osiągniecie odpowiedni pion, no to po prostu jedziecie sobie stałym gazem, nie róbcie czegoś takiego, bo popatrzcie, nawet jak jadę, no to teraz jadę sobie spokojnie, a wiecie, jak będę majdał tak gazem góra-dół, no to motocykl jest niestabilny, no będę jechał jak na rodeo, a tego nie chcemy. Ale no bo patrzcie, jak motocykl się wtedy zachowuje. No, jest niestabilnie, no i wiecie, przeholujecie, możecie bardzo łatwo polecieć na plecy. Szczególnie kiedy jeszcze nie do końca ogarniacie hamulec. A wiecie, jadąc ze stałym gazem lub lekko sobie tylko go muskając, możecie modulować sobie hamulcem, jak chcecie wysoko jechać. Ja gazu praktycznie nie dotykam. Widzicie? Ja gazu praktycznie nie dodaję, tylko moduluję sobie hamulcem, jak wysoko chcę mieć jedno koło w górze. No i tak też na początku możecie się uczyć, bo później, jak już ogarniecie ten hamulec, to na serio nie będziecie nawet o tym myśleć. Ja w ogóle teraz nie myślę o tylnym hamulcu, tylko to samo się dzieje. Widzicie? Przynajmniej na początku, jak się uczycie, to tak będzie wam łatwiej. Widzicie, o co chodzi. Wiecie, stały gaz i tylko modulujecie hamulcem. Nie trzeba nawet dużo gazu jakoś, nie trzeba się też napędzać nie wiadomo jak, bo nie o to tutaj chodzi, tylko chodzi o to, żeby jechać sobie ze stałą prędkością i modulować tym hamulcem. I tak sobie właśnie wyczuwacie ten balans. Ważne jest też, żeby nie jechać na całkowicie prostych łapach, bo ciężej wam będzie kontrolować ten motocykl. Patrzcie. No dziwnie się tak jedzie. Lepiej się jeździ i lepiej to wygląda, jak przyciągacie rękami motocykl do siebie, kierownicę na siebie. Czyli tak. Kolejna sprawa i taki pro tip, w sumie jak wyczuć sobie, że już mamy punkt balansu. Pokażę wam. Czyli tak, kiedy jest punkt balansu? Punkt balansu mamy wtedy, kiedy czujemy już, że motocykl jedzie lekko, staje się taki lekki na jednym kole, to po prostu to czuć. A drugą sprawą jest, mniej więcej jest to wtedy, kiedy przednie zawieszenie jest równolegle do podłoża. Pokażę wam. Właśnie, mniej więcej coś takiego. Też kolejna sprawa, jak jedziecie już na jednym kole,
to starajcie się patrzeć pod kierownicę. Jak będziecie patrzeć nad kierownicę, to automatycznie będziecie jechać niżej. A dlaczego tak się dzieje? No bo będziecie chcieli sobie opuścić koło niżej, żeby widzieć coś z przodu. A jak podniesiecie koło wyżej, no to kierownica lub płotnik zasłoni wam widzenie i wtedy będzie wam dużo ciężej złapać balans. A jak będziecie patrzeć pod kierownicę, to automatycznie będziecie chcieli podnieść ten motocykl wyżej, bo jak będzie jechał niżej, no to kierownica będzie wam zasłaniać to, co widzicie z przodu. I też ważne, żeby nie patrzeć na motocykl, tylko patrzymy przed siebie. Patrzcie, no i patrzę tutaj pod kierownicę. Teraz pokażę wam, jakbym jechał patrząc nad kierownicę. No to musiałbym po pierwsze siąść bardzo z przodu, no i automatycznie musiałbym mieć dużo większy pion. No ale tak, jak jadę wyżej, no to wszystko mi tu zasłania, no to muszę jechać niżej. No i automatycznie jedzie mi się o wiele gorzej, muszę opuszczać motocykl niżej. Także jak się uczycie i później jeździcie na zgiętych rękach i patrzycie sobie tutaj lub tutaj z boku. Coś takiego. Jadąc też na jednym kole, możecie sobie, wiecie, balansować nogami, jak znosi was na którąś ze stron. No ja tak robię. Czyli tak. Podnosicie sobie motocykl, ściąga mnie, no to się wychylam trochę na tą stronę. Teraz mnie ściąga tu, no to trochę na tą stronę. I tak to właśnie wygląda. Możecie sobie tymi nogami balansować, ale na początku przy nauce starajcie się aż tak bardzo tych nóg na boki nie dawać, bo wiecie, początkujący mają też ten odruch, że dają nogi na bok. Ściągniesz je z pegów, z podnóżek, to nie będziesz miał hamulca chociażby. Kolejnym takim protipem jest to, żeby się po prostu nagrywać. Jak będziecie się nagrywać albo poprosicie kogoś, żeby ktoś was nagrał, no to będzie wam łatwiej ocenić, jaki macie ten pion. Bo często się wydaje na początku, że wiecie, że już prawie robię przycierę, a okazuje się, że mam jeszcze metr do błotnika. No a wy tego nie widzicie, a na takim nagraniu będzie to do zobaczenia. Dobra, później jak już sobie ogarniecie, jak jechać w punkcie balansu, no to możecie przejść do takich bardziej zaawansowanych rzeczy, jak na przykład coastery, puszczanie jednej ręki, przebijanie biegów na jednym kole, na przykład coś takiego. Możecie sobie ją wykorzystać, żeby zrobić coastera. Ogólnie możecie dać znać w komentarzu, czy chcecie też jakieś inne poradniki, na przykład właśnie jak zrobić coastera, jak puścić jedną rękę, to mogę też coś takiego nagrać. Dobra, jeszcze kurde, ja mu gaz, a on z gaz. Dobra, jeszcze taka kolejna kwestia, o której dużo osób zapomina, a jest też ważna: opadanie z gumy. Czyli tak, na pewno musicie wyprostować kierownicę, jak opadacie z gumy, bo jak tego nie zrobicie, no to możecie łatwo wyglebić. Drugą kwestią jest to, że
Jak opadacie z gumy, warto dodać sobie pod koniec troszkę gazu, żeby posadzić ten motocykl, wiecie, jak samolot, gdy ląduje. A nie wbić takiego gwoździa w ziemię. Patrz. Widzieliście? Przyhamowałem i odjąłem gaz. No i serio, można sobie wtedy zęby wybić. Także jak już opadacie z gumy, warto sobie dodać troszkę gazu pod koniec. Widzicie? I gładziutko go posadzić. Będzie to po prostu bezpieczniejsze. No i nie będziecie też tak eksploatować mocno przedniego zawieszenia. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich poradników. No i życzę Wam powodzenia i wytrwałości, bo tak naprawdę ona jest tu kluczowa. Im dłużej będziecie ćwiczyć, tym lepiej będzie Wam to wszystko wychodzić. Naprawdę jak poświęcicie temu trochę czasu, to gwarantuję Wam, że wszystko zacznie Wam wychodzić. Nie poddawajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Yo!